Cześć i witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem w centrum Bergen i idę zobaczyć najbardziej premium miejskie auto do tej pory, jakie chyba wymyślono. A mianowicie będzie to NIO Firefly, które już miałem wcześniej na swoim kanale, ale dzisiaj chcę pokazać Wam wersję Comfort z pełnym wyposażeniem. Jak to wygląda do końca? Zaraz to się wszystko okaże. Zapraszam na odcinek. Czym się różni Firefly Comfort od modelu Standard? A więc w Comforcie mamy skórzane fotele. Wszystko tu jest pokryte skórą. Tu jest miękka alcantara, bardzo mięciutka, bardzo przyjemna. Mamy oczywiście elektryczne sterowanie fotelami w wielu pozycjach. Tak samo tutaj, zobaczcie, tu jest wykończone bardzo miękką, ładną alcantarą. Tu mamy podświetlenia, zresztą w Standardzie też mamy. Tutaj mamy tryśniętą taką formę skórzaną, czy też skórzane takie dość miękkie. Oczywiście tutaj zobaczcie, bardzo ładne, miękkie tutaj wykończenie. No, tu jest puszczone, nie wiem czy widać dobrze, podświetlenie ambientowe w całej długości. Zajrzymy trochę do tyłu tego samochodu. Zobaczcie, tutaj jest wszystko wykończone skórą, bardzo przyjemna, bardzo miła w dotyku. Tutaj chyba NIO naprawdę wzięło ze swoich modeli premium tą skórę i przeszczepiło ją do Firefly. No i oczywiście mamy ogromny, słuchajcie, panoramiczny dach. Sami zobaczcie i ocencie, czy w miejskim aucie panoramiczny dach, czy w ogóle w aucie za kwotę 1000 zł możecie oczekiwać panoramicznego dachu, skórzanych obić, skórzanych foteli, skórzanej tylnej kanapy, wykończenia w alcantarze boczków z tyłu. Tutaj oczywiście jest plastik, no wiadomo, ale słuchajcie, no to auto w budżecie 1000 zł, tutaj z tyłu jest kieszonka oczywiście, w budżecie 1000 zł, no naprawdę. Zobaczcie sami choćby na te dywaniki, nie wiem czy będzie je widać dobrze, pewnie nie, ale tu są one też wykonane naprawdę z świetnego materiału. Mnóstwo poduszek powietrznych, jedna, tam jest druga, z przodu wiadomo jest trzecia, tutaj jest z tyłu czwarta, tutaj zobaczcie jest głośnik nawet, także pasażerowie z tyłu nie są zdani tylko i wyłącznie na ten głośnik tutaj na dole, ale tutaj nad uchem mamy też głośnik, także jest tu naprawdę klawo, muszę Wam powiedzieć. Oczywiście na pewno w białej skórze ten model by wyglądał dużo bardziej atrakcyjnie, ale uważam, że sam w sobie tutaj ta jakość wykończenia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, że tu jest naprawdę sporo miejsca. Ja siedzę w tej chwili w normalnej pozycji i mam około, powiedzmy, ja mam 186 cm wzrostu i mam około, no powiedziałbym, tych 7 cm tyle. Około 7 cm zapasu jeszcze nad głową. Fotel przede mną jest cofnięty na maksa do tyłu, jak zawsze zresztą. I zobaczcie, tutaj mam około no powiedzmy, że
centymetra, czyli naprawdę tylko po prostu tyle, że jestem w stanie ręką przejechać między kolanem a oparciem tego fotela, ale jest tu naprawdę sporo miejsca. Dodatkowo dostajemy tutaj taki schowek, można by powiedzieć. On się otwiera w ten sposób, że tu ciągniemy za dźwignię i później Wam może pokażę, za chwilę to zrobię. Tutaj zobaczcie, miałem pokazać to wcześniej. Tutaj ciągniemy za to i dostajemy coś takiego, że możemy sobie tutaj to otworzyć i mamy dodatkowy schowek na jakieś gadżety typu gaśnica, trójkąt, tego typu inne sprawy. Oczywiście auto jest wyposażone w zaczepy ISOFIX, także i są bardzo fajnie sprytne. One tutaj są bardzo fajnie sprytne, ukryte, także nie widać ich też i tam nie wpada nic, jakieś okruszki. Ktoś, kto ma dzieci, doskonale to rozumie. Dobra, przejdźmy się do miejsca pasażera z przodu. Ok, to jest widok miejsca pasażera z przodu. No bardzo tu przyjemnie, naprawdę, słuchajcie, bardzo tu przyjemnie. Bardzo fajna dźwigienka. Super taki kształt. Muszę Wam przyznać, że ja jestem bardzo wielkim fanem NIO. Uważam, że to jest jeden z lepszych chińskich samochodów, które produkują, jeśli chodzi o wyposażenie. Może technologicznie nie są tak zaawansowani jak wszyscy inni producenci, ale wyposażenie tego samochodu jest naprawdę fantastyczne, słuchajcie. Jeszcze do środka, zobaczcie, jest taki gadżet, że jeżeli Wam nie wystarcza te lusterko tutaj, które macie wsteczne, możecie dodatkowo sobie nacisnąć kamerę i pokazuje się coś takiego w stylu lusterka wstecznego i obraz bezpośrednio, ten, który byście widzieli w lusterku wstecznym, jest wyświetlany tutaj na tym wyświetlaczu centralnym. No i oczywiście te dwa palce słynne, prawda? Temperatura, głośność i tutaj siła nawiewu. Także też bardzo fajne, sprytne rozwiązanie, o którym zresztą mówiłem już wcześniej w moim filmie. Zobaczcie, te lusterko można sobie tak samo przemieścić, góra, dół. Także w pełni funkcyjne są te wszystkie. Tutaj oczywiście dopasowanie podświetlenia ambientowego. Widać może, jak się zmienia. Jest bardzo jasno i może siła jest ustawiona, słuchajcie, na maksa. Także tutaj nic z tym nie zrobię. Tutaj zobaczcie, w ten sposób zmieniamy nawiew, w którą stronę chcemy, żeby to powietrze bardziej nam dmuchało. I zobaczcie, tutaj najciekawsza sprawa. W samochodzie 30 000 złotych dostajecie masaż foteli w fotelach. Pokażę, żeby to było wyraźnie widać. Wyłączone. Mamy 3 tryby masażu. Dół, środek i góra. Tak samo pasażera fotel jest również z masażem. No po prostu niesamowite, słuchajcie. To jest niesamowite, co ten samochód nam oferuje. Podgrzewane fotele, wentylowane, no i oczywiście masaż. No po prostu petarda. Także jeżeli samochód, który posiada skórzane fotele, są bardzo dobre wykończenie, ambientowe podświetlenie, kamery 360, autopilota, masaż w fotelach. Czy można już nazwać ten samochód premium? No i oczywiście panoramiczny dach. Więc czy można nazwać taki samochód samochodem premium? Wydaje mi się, że spokojnie mógłby do tego grona aspirować. No właśnie, bo czym jest tak naprawdę te premium? Teraz otworzymy bagażnik. Słuchajcie, bagażnik się otwiera tuż pod wycieraczką, przyciskiem. Tylnie światła, które sygnalizują nam choćby nawet na autostradzie po ciemku, kiedy staniemy, że bagażnik jest otwarty i auto stoi z tyłu, także te światła się unoszą do góry, te, które są w klapie bagażnika, więc mamy tutaj dodatkowe światła czerwone i awaryjne. Podświetlany bagażnik, mała lampka. Oczywiście fotele są składane. Pod spodem znajdziemy tu pod spodem nic nie ma. Jest oczywiście ładowarka 12V i chyba głośnik wysokotonowy, także bagażnik. Tak to wygląda. Ile ma litrów? Nie wiem do końca, ale w takim aucie mamy tutaj też również
automatyczną klapę bagażnika, to na pewno nie jest spotykane w tego typu modelach auta, więc przejdźmy do przodu. I słuchajcie, no w przodu minimalistycznie, można by już powiedzieć. I praktycznie tak jak w większości chińskich marek, słuchajcie, mamy tutaj wyświetlacz główny, oczywiście wyświetlacz centralny, który jest odpowiedzialny za sterowanie. Mamy tutaj ładowarkę indukcyjną, słuchajcie, chłodzoną, co jest ciekawe. I teraz najważniejsze. Ustawienia tutaj naprawdę są bardzo proste. Mamy samochód 17,2 kW w ostatnich 242 km, więc nie wiem, czy on po prostu był tak ciskany, no bo się wydaje, że dość sporo. Nie pamiętam, ile w poprzednim moim teście wykazywałem, ile ten samochód zużywa energii na 100 km, ale wydaje mi się, że tutaj jest coś bardzo dużo. A to jest ostatnie 10 km, być może dlatego. Czy tu się da wejść głębiej? No nie, słuchajcie, ten samochód jest praktycznie nowy. Tutaj za dużo nie było nim jeżdżone, więc ciężko w ogóle jest cokolwiek powiedzieć. Mamy tutaj oczywiście, możemy zablokować wszystkie drzwi, jazda, Eco Comfort Sport, czyli rekuperacja, odzyskiwanie energii, niskie, standardowe, wysokie, automatyczne. Mamy też One Pedal Modus, który podobno jest bardzo dobry, bardzo dobry, porównywalny do tego tak intuicyjny jak w Tesli. Oczywiście asystenta jazdy, tutaj możemy sobie go dopasować. Oświetlenie, które tutaj chcielibyśmy sobie wybrać, oświetlenie z pewnością mamy też i wybór oświetlenia ambientowego, w jakim kolorze byśmy chcieli sobie tutaj wybrać. Tutaj możemy sobie wybrać środowisko, jakie chcemy, żeby było podświetlane, jasne, ciemne. Także tutaj za dużo nie ma. Oczywiście ustawienia dźwięku. Także tutaj za dużo nie ma tych funkcji, no ale podstawowe funkcje, które w takim samochodzie wydają się najbardziej niezbędne, tutaj właśnie znajdziemy na tym wyświetlaczu. Dodatkowo mamy pociągnięty pod całą długością szyby przedniej głośnik. Wygląda trochę jak soundbar. Myślę, że ciężko będzie znaleźć auto miejskie w takim budżecie cenowym, które mogłoby konkurować realnie z tym samochodem. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dobrze wyposażone auto, jeździ się nim bardzo fajnie i jest też zaskakująco dużo miejsca w nim. Zobaczcie, siedzę w tym samochodzie i miejsca nad szybą, znaczy nad tym panoramicznym dachem mam bardzo dużo. Ta kierownica jest fajna, taka malutka, spłaszczona trochę u góry, spłaszczona trochę na dole, także ona jest taka fajna, delikatna, ale nie można powiedzieć, że jest jakaś nieproporcjonalna. Jest naprawdę akurat do tego typu samochodu. Sporo miejsca pod spodem, tutaj między nogami a między kierownicą. Bardzo fajny, skromny wyświetlacz, który pokazuje nam najważniejsze informacje. No i samego miejsca jest naprawdę sporo. Tutaj tak samo nie ma tego tunelu środkowego, także ta noga, myślę, że fajnie ona sobie w ten sposób tutaj luźno leży i w żaden sposób nie uciskamy, nie dostajemy żadnego ucisku na kolano z tej strony, od strony tunelu, także to też jest naprawdę bardzo fajnie przemyślane. Oczywiście schodek na rękawiczki, bardzo prosty, ale jest. Podłokietnik, dość skromniutki, myślę, że tu więcej niż telefon się nie zmieści. I klameczki. Klameczki są plastikowe, tutaj te wykończenia są plastikowe. Zazwyczaj mówimy o premium samochodach. Wyświetlacz z przodu, skórzane siedzenia, wentylowane siedzenia. Tu mamy wszystko, więc czy można nazwać ten samochód premium? Te pytanie zostawiam Wam. Także sami musicie sobie odpowiedzieć na to, czy to jest po prostu premium, czy to jest nowy chiński standard samochodów, który będziemy widywać coraz częściej w autach, nawet tych, powiedzmy, właśnie najtańszych, tych miejskich, które charakteryzują się budżetem do 120-130 tysięcy złotych. Czy to już jest standard, czy rzeczywiście NIO stworzyło coś, zmieściło się w budżecie i coś, co powinno zasługiwać naprawdę na dużo więcej uwagi. Myślę, że jak wejdzie do Polski, ten samochód naprawdę może zrobić ogromną furorę. Oczywiście kierunkowskazy w lusterkach, bardzo fajny kolor. No. W tej chwili mamy tutaj
promocję na ten samochód. On kosztuje 229 tysięcy koron. To jest, słuchajcie, około 90 tysięcy polskich złotych. Więc uważam, że to jest po prostu cena za ten samochód jest w tej chwili nieadekwatna w ogóle do jakości jego wyposażenia, bo chyba żaden inny samochód w tej cenie nie oferuje tak dużo. I jak Wam się podoba NIO Firefly, czyli najtańsze premium dostępne na rynku? Wydaje mi się, że naprawdę auto jest ciekawe i warte uwagi. Jedno małe tylko takie sprostowanie. Ceną, którą Wam pokazywałem, 222 tysiące koron norweskich, czyli około 90 tysięcy złotych, jest to cena za model standard. Wersja Comfort jest 20 tysięcy koron droższa, czyli około powiedzmy 6 tysięcy złotych. No i trzeba dopłacić jeszcze chyba niecałe 2000 zł za lakier, jeżeli byście chcieli wybrać sobie jakiś inny. W każdym razie no, ceny jakby też nie powalają z nóg. To nie są ceny tak jak w przypadku Tesli, gdzie każda jedna rzecz dodatkowo kosztuje masę pieniędzy. Tutaj praktycznie wszystko dostajemy w standardzie, a jak nie, to po prostu dopłaty są naprawdę małe. No i jeszcze jedna fajna rzecz. NIO Firefly ma baterię na stałe. Nie kupujecie baterii, nie kupujecie samochodu i baterii nie bierzecie w leasing, tak jak w przypadku innych NIO. Oczywiście też można inne kupić z gotową baterią. One są nieco droższe, wtedy cena wynosi tam około 35 tysięcy chyba za baterię, jak się nie mylę, 36. W tej chwili po kursie korony to bym tak liczył. W każdym razie NIO Firefly kupujecie z baterią, gotowy samochód i ten samochód nie ma funkcji swapu, czyli po prostu ta bateria jest na stałe zamontowana w tym samochodzie. To wszystko, co dla Was przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, słuchajcie. Mam nadzieję, że NIO Firefly, czy też Firefly wzbudzi w Was też zainteresowanie, bo uważam, że naprawdę, i to któryś raz już powtarzam, to jest naprawdę fajny samochód. Jeździłem nim się fajnie jeździ, jest naprawdę super. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i jak zwykle, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale, proszę Was, żebyście zostawili subskrypcję, a jeżeli jesteście już kolejny raz i kolejnie mnie oglądacie, to chociaż zostawcie jakąś łapkę w górę po sobie, tak żebym wiedział, że Wam się podobało. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!